Być może trzeba będzie to ogniwko rozciąć. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. No wymienię te śruby rzymskie. Jedna jest, chcę wymienić śruby rzymskie. To są śruby bocznych cięgieł do ciągnika. Ford są, czyli Ford Major. Powinien zapalić. Cięgła trzeba wymienić, te cięgła. Te zaraz będę szczotkę rzuciano, bo nie chcę tutaj, bo jest tam, gdzie jeżdżę po trawę, to jest błoto. Widać, ochlapany jest błotem, wezmę szczotkę rzuciano, szczyszczę trochę, żeby tu nie mazać się z wodą teraz, no i wymienię te śruby. Luzują się, po prostu luzują się. Oryginalne śruby są, luzują się w czasie, gdzie się jedzie, nawet się jedzie przyczepkę, cięgła są w górze. To z czasem cięgła latają, bo no wkurza mnie to, coraz trzeba, już szczególnie z maszyną jakoś na polu, to niestety coraz trzeba regulować, bo one się luzują. A ile lat mają te cięgła? Może tyle co ciągnik. To trochę mają. Mam szczotkę drucianą, tylko patrzę jeszcze za... Dobra jest. Na akordeonie jakoś dziś nie mam ochoty do gry na akordeonie. Tu mnie zastanawia ta śruba. Czy ja dam radę jej odkręcić? Dobrze było to oczko wyjąć. Ta śruba mnie zastanawia. Zaraz ją poleję hydrolem. O i tam ciekawe, czy tamta podejdzie. Tam może być większa śruba. Kurde. Tam wygląda mi na 20. Ale proszę pana, nie chodzi o to, czy oryginalna wejdzie mi tu. Która jest na tamtym cięgle. Zaraz zobaczymy. Dobrze, niech leci. Lejemy hydrolek i próbujemy naszych sił. Śrubę cięgła bocznego, tu. Tu trzeba zalać i próbować sił. Czy się da odkręcić? Nie wiadomo. Tu gwint jest, śruba jeszcze jest może oryginalna. To chwilę będę próbował. Chwila, aby nie było na sucho, bo szkoda czasu. Nie idzie, trzeba oczkowego klucza szukać. 1/8 cala. 1/8 cala to może być nasze 27, 28. Obraca się, skubana obraca się. Teraz pójdzie normalnym kluczem, żeby się nie bawić w ten ciężki klucz, bo już teraz pójdzie, jak to się mówi, jedną ręką. Być może trzeba będzie to ogniwko rozciąć. Prawdopodobnie. No ale to zobaczymy. Czas pokaże. Tak, tam jest grubsza śruba, nie wejdzie nam w listwę, a listwę wiercić nie warto, dlatego że to jest bardzo twarde, raz. A drugie, że osłabimy listwę. Ot jest zagadka. Żeby nam nie uciekało, to może zablokujemy. Na pierwsze zerwanie. Prawo, w tamtą stronę trzeba odkręcać do góry.
Ta się mnie przestraszyła i idzie sama. No tam jest błoto, deszcz pada, jadę po trawę. I są takie miejsca, gdzie są kolejny i woda jest w kolejnach. To jak ma nie upieszczone być? Normalna rzecz. Wszędzie jest w kolejnach, jest pełno wody. Dobra. To luzują się mi gwinty, po prostu luzują się gwinty. Tu nie ma kontry. To są calowe śruby, także śruba, nakrętka milimetryczna tu nie podejdzie, żeby skontrować, no ale trafiła się okazja kupić śruby, więc kupiłem śruby i spróbujemy założyć. Jak tu one podejdą, zobaczymy. Duża różnica. Wezmę suwmiarkę i zmierzę, ale wiercić listwę to chyba by było szkoda. To jest potężna śruba. To jest, proszę pana, 24. Tu ma wejść, tu nie wejdzie, bo tu jest śruba 24. A oryginalna, no niestety. Gdzie ta oryginalna wpadła? Na cięgle jest. Niewiele się pomyliłem, 19. Czyli trzeba by było 5 mm rżnąć. 24. 24. Wygląda zabójczo. No nie chcę, bo tu jak rozwiercę, to osłabię materiał. Do tego jeszcze jest jedna zagadka, że to może być tak twarda listwa stalowa, że te wiertle, jak ja mam 24, to może nie wziąć tutaj. I będzie tak, że można się naciąć, także lepiej w to nie wchodzić. To łatwiej jest rozciąć ogniwko. Tutaj. I z tym ogniwkiem wspawać w to oczko. A zaraz zobaczymy, ale to oczko też nam nie podejdzie. No nie, to nie. Nie ma takiej możliwości, nie. Tu musi być śruba. Po prostu. To trzeba wyrzucić i tu trzeba wspawać w tą oryginalną. Inaczej tego się nie da zrobić. Oryginalna śruba z oczkiem zostaje. I z tym ogniwkiem. Oryginalna zostaje. Tą śrubę muszę wyrzucić, bo tu jest za gruba szpilka, tu jest 24, a tu jest 19. Tu jest w ogóle w rozmiarze, to jest 19, nie wiem jakiemu to odpowiada tam w calach, bo to jest w calach, calowy gwint i calowa śruba. Ile tam jest cala, to nie będę sobie łba zawracał. W takich robotach to jest tak zawsze, że zawsze coś tam wychodzi, bo to nie jest oryginał. To nie jest oryginał, to jest śruba nieoryginalna, że nowa jest, ale nieoryginalna. Czyli tak, na długości to trzeba zostawić. To strzemię też trzeba wyrzucić. I trzeba ogniwem brać bezpośrednio zaraz. Cięcie musi być, bo przecież musimy oczko wyjąć, to nie ma co kombinować. Kątóweczką, bo to jest twarde. Nie będę tu robił cięcia szyny kolejowej. Nie muszę tu nic udowadniać. Zatnę w 23 minuty i tam parę sekund szynę kolejową, ale na razie nikt się nie zgłosił, żeby ktoś powiedział, ja z panem stanę do współzawodnictwa. Nie, na razie nie było takiego. Ludzie pisali, że będę ciął 3 godziny. Inni pisali, że będę ciął pół dnia. A ja przyciąłem te 23 minuty i parę sekund. Chętnie bym widział takiego gościa, żeby tu przyjechał i powiedział, halo, stajemy do zawodów. No to szacunek. Ściskam rękę, mówię, no proszę pana, no. Dobrze, że się znalazł taki odważny. No nie powiem, no przecież no ludzie, wie pan, współzawodnictwo miło widziane, no. Sport jest sportem, prawda? Ktoś jest dobry, ale znajdzie się ktoś lepszy, no i wtedy trzeba powiedzieć, jak to się mówi, trzeba umieć przegrać też. Nie tylko wygrać. Dobra, okularki na nos i tniemy. Zeróweczki są, pamiętamy, dobra. Mało. Złośliwość leci martwych. Nie przejdzie to tutaj i tak trzeba spawać, bo ogniwko strzemie nie wejdzie w to oczko. Czyli to ogniwo trzeba zaspawać w to oczko.
I wtedy tutaj wymierzymy, czy trzeba sztukować, czy nam wyjdzie. No zobaczymy, to się zmierzy, po prostu się zmierzy. Mamy tak. No niby. Najwyżej się dorzuci, tu nie ma problemu. Na tej stronie można spawać. Mi nie tarczy, bo ta tarcza jest tak mała, że ona po prostu bierze pod siebie. Nie no, wstyd taką szczotkę pokazywać. To jest opiłek szczotki, to już nie jest szczotka. Tu jest taki bałagan, bo tu działo się ostatnio wiele rzeczy, tu jest taki bałagan, że tylko tej czarownicy tylko tu brak i czorta. I wtedy wszystko było do kompletu. Czort i czarownica. Tak, tu miotła byśmy że tu powijatać i złom wywieźć, bo tu jest tyle złomu, że szkoda mówić. Lato było pracowite, naprawiało się maszyny, działo się tutaj. Tu jest ogniwko, o, to z tego możemy uciąć śmiało. Trzeba odpawać dookoła, tak to by się rozerwało, ale to nie jest tak. Pyki już. Trzeba dookoła obspawać, obrócić, drugą stronę złapać. Czerwone jest, to znaczy, że przetop jest. Uwaga, żeby nie prysło w kamerę. Bo szkoda kamery, przyklei się do obiektywu. Szkoda kamery. Ej ty, sama spawa. Dopiero jaka zdolna. Zaraz tu jeszcze z góry złapiemy i będzie dobrze. Przetopione będzie trzymać. Nie ma takiej opcji, żeby to się urwało. Troszeczkę na tej stronie i wszystko. Źle jest, że nie mam czasu oleju do oliwiarki wlać. Tak jest źle. Dobra. Pusto, a tam jest cała bania oleju. No tam już to nie ma teraz żadnej, jak to się mówi, żadnej trudności, tylko może być trochę za długie albo za krótkie, to będzie szło skorygować. Tu muszę wyjąć zawleczkę. Tylko patrzeć prawe czy lewe. W którą stronę się odkręca, żeby zakręcać. A kurczę. Dobrze jest, dobrze. Czyli na tą stronę. Tu w ogóle cienki bolec jest. Tam zabawa. Nie podoba mi się to. Nie oryginał to nie oryginał. Nie, trzeba dawać długie. To zawsze tak jest. To jest 2 razy dłuższe, bo z mała. Zobaczymy. Jeszcze gorące, cholera. Trzyma. A nawet gwoździk założyć, bo to szkoda czasu. To nie chodzi o to, ale dobra. Dobra jest. Chcę założyć zawleczkę. A czemu nie przechodzi? No może przejdzie. Może przejdzie. Dobra, to jest. I tak to by było. Teraz trzeba się wziąć za drugie. Strzebie. To się nazywa strzebie. Tak się nazywa. Dobra.
Nie chcę, żeby tu mi wpadało. Spróbuję go zablokować, dlatego takie coś robię, żeby trochę było klepu. To się zablokuje tu, nie będzie mi wpadać. Uda się? Ucieknie z kombinerek? No chyba, że tak, o może. Może się uda w ten sposób. No i trochę poszło. Już się blokuje. No i może o to chodzi. O to nam chodzi. Widzi pan, dało to coś. I na zimno go pociągnąłem. Dobra? I teraz go złapię i powiem dziękuję. Tu się porwały, ale tu jest chwyt. I już mi Liskra nic nie zrobi, bo ja umiem tak robić. Póki się nie rozwali całkiem, no to... Ten klucz ledwo to nakrętkę bierze. Jakby no, tak dopasowany jest. Nie jest za duży, jest tak dopasowany, że bardzo ciasno wchodzi. Jeszcze tu sprawdzimy, czy tu jest zakręcone tam mocno. Dobra, gra muzyka. Co, nie złapie na 2 razy? Nie musi być na 2. Wystarczy na 1. To założyłem cięgła bocznych listew. Służy ona do regulacji maszyn. Żeby cięgła nie latały, prawda, bo cięgła są na jabłkach. Żeby maszyna nie latała na boki. Do tego służą te śruby rzymskie tutaj, czyli te cięgła boczne. Że się skręca i można uregulować maszynę, czy bardziej na jedną stronę, czy na drugą, czy na środku. Prosta sprawa, nic prostszego. No i wszystko, na dziś wszystko. Trzeba jechać trawę kosić, bo zaraz przy księżycu będę kosił. A już się robić się zmierzch. Jak zanim wrócę, to będzie dobrze ciemno. Bo w ogóle kosił po ciemaku będę. To już inaczej nie ma, bo teraz dzień krótki mamy. Trawa wyrosła, bocian znosi. Bocian znosi kępy traw, bocian znosi jakieś niewymłócone kłosy. No i to wzeszło, po prostu. Ja jak jadę gdzieś tam w kierunku miasta, szczególnie tam po tamtej stronie, w kierunku na Olsztyn, to w jednej wsi jest dużo gniazd i na wielu gniazdach widzi się właśnie, że urosły takie zboże albo taka trawa. Bo trudno powiedzieć, czy to jest trawa, czy zboże. Nie wiadomo, co tam bocian przyniósł. Może trawa, ale prędzej zboże. Przyniósł jakieś parę niewybłóconych kłosów, gdzieś z poprzeczniaka, gdzieś tam, mówię, jak nawet zjeżdżasz i z headeru się rzuci. I tam są kłosy po prostu niewymłócone, bo na headerze, wiadomo, header nie muci, tylko kosi. I on przyniesie, a wiadomo, sprzyja temu to, że padają deszcze, jeszcze w miarę ciepło jest, urosła kępa trawy. Można by klatkę królików nakarmić tą trawą. Tak. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Big Ali.